Jeżeli wsuniemy sobie te dolne nacięcie w ten dolny uchwyt i potem po prostu wciskamy nasz case'ik w obudowę. Trzyma to się dość solidnie, samo raczej nie wypadnie. Musielibyśmy się naprawdę przyłożyć i w momencie, kiedy to jest jeszcze zaczepione tutaj, o tą gumeczkę, jak widzicie, ona tutaj trzyma, żeby to się nie otwarło, to praktycznie nie ma możliwości, żeby nam telefon w jakiś sposób, czy ten case z tego wypadł. Witam wszystkich z tej strony Ulot. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywaniu, no bo jak wiadomo zawsze jest co nagrywać i nie ma co czekać, trzeba zasuwać, bo zaraz będzie tego więcej, się tylko nazbiera, a mi nawet się zaczął kończyć materiał na kompie, więc chyba najwyższa pora troszkę z tym podziałać. I czym się dzisiaj zajmujemy? W pierwszej kolejności zajmujemy się czymś troszeczkę nowym, co dostałem na testy. Krótka historia. Odezwała się do mnie firma, która od jakiegoś czasu tworzy projekty 3D sprzętu do Airsoftu. Jest to firma PIOG, czyli Print Your Own Gear, i ta firma tworzyła do tej pory projekty, które można było kupić i wydrukować sobie na własnej drukarce i powiedzmy używać gdzieś tam do Airsoftu. Tam były jakieś obudowy, nieobudowy, było tego trochę. W najbliższym czasie ta firma chce wskoczyć na Kickstartera już z gotowymi produktami, które też oczywiście będą drukowane, ale będą drukowane przez nich, z ich materiałów, z ich technologią. I jako że właśnie chcą ruszyć z takim produktem, to wysłali ten produkt do kilku, powiedzmy, youtuberów, kilku, nie wiem, testerów, żeby sprawdzili co, jak i dlaczego, żeby sprawdzili we własnych warunkach, żeby mogli się wypowiadać, żeby mogli to Wam też pokazać, zaprezentować, no bo Kickstarter niedługo, więc warto, żeby gdzieś tam się pojawiło trochę informacji o tym. I co dokładnie za produkt będziemy Wam pokazywać? Jest to obudowa na telefon, którą możemy sobie dopiąć do klapy kamizelki z przodu. Tutaj co prawda to jest sam uchwyt, tutaj zamontowany. On jest zamontowany dość prosto na mole wprowadzony i w niego wpina się telefon. Telefon z obudową. Obudowa jest tak jakby oddzielna, tak jak ja to mam tutaj. I możemy ją sobie wpiąć w ten uchwyt, który mamy na kamizelce. I zanim przejdę do takiego opisu i własnych wrażeń, bo ja tego używam już od 2 tygodni, mam to założone, testuję też cały czas tą obudowę jako case do telefonu, bo zazwyczaj mam taki dość gruby, czerwono-czarny case w swoim telefonie, ale tutaj jako, że jest, powiedzmy, w zestawie dostajemy to jako case, to uznałem, że potestuję i zobaczę, czy mi się to nie zacznie rozpadać od kilkudziesięciu otwarć, zamknięć, czy nie będzie jakichś problemów z trwałością tego urządzenia. Troszkę mam tutaj już własnych takich odczuć. Plus dodatkowo jeszcze dzisiaj zrobimy test, zobaczymy, czy dam radę to popsuć strzelając do tego. Zobaczymy, czy w takich, powiedzmy, realistycznych warunkach ASG to nam wytrzyma, bo to mnie troszkę martwi, no bo nie ukrywajmy, że chowamy tutaj telefon, który często kosztuje całkiem kilka ładnych złotych, więc fajnie by było, jakby to wytrzymało. Ale zanim jeszcze przejdziemy do takiego mojego opisu wrażeń i tak dalej, to ja chciałbym Wam coś powiedzieć na temat tego produktu z takich rzeczy technicznych. Powiem szczerze, ja się na tym nie znam, od razu Wam mówię, więc po prostu będę się posiłkował tym, co mi napisał producent. Ogólnie case nazywa się Pilot, czyli Pilotę, tak to się pisze. Jest to określenie całego buildu. Co prawda ja tutaj mam ten zestaw, w którym mogę wyjąć telefon z case'em z uchwytu. Jest też wersja, gdzie nie można tego zrobić, gdzie po prostu, żeby wyjąć telefon, trzeba odbezpieczyć, wyjąć tutaj tą górną osłonkę i wyjąć telefon ze środka, a cała ta obudowa zostaje tutaj na klapie. Jest to wtedy oczywiście troszeczkę mniejsze, bo nie ma tego dodatkowego jakby zatrzasku. No ale to już jest kwestia, jak to woli. Ja chciałem w tej wersji ze względu na to, że tak jak mówię, planowałem wykorzystać to, bo chciałem też zobaczyć po prostu, jak to będzie trwałe w takim codziennym użytkowaniu. O, dlaczego mi się telefon wyłącza? No tak, rozładował się. No dobra, czyli jeszcze raz muszę tylko znaleźć konwersację, wybaczcie. Materiał obudowy to ASA od Fiberlogy, czyli odporny na UV i na temperaturę do 98 stopni, czyli prawie 100 stopni, czyli nawet jeżeli zalejemy to, nie wiem, gorącą kawą, to nic się temu nie powinno stać. Reszta właściwości ma zbliżoną do ABS. W tym materiale, w tym ASA, dostępny jest ten kolor, ten zielony oraz czarny. Jeżeli chcielibyśmy na przykład Coyote czy Tan, no to wtedy są robione z PETG. Chyba PETG ma troszkę gorsze właściwości, ale nie jestem ekspertem, więc to zostawiam Wam, niech tutaj się wypowiedzą osoby trochę bardziej obeznane w tych materiałach. Testy jeszcze wytrzymałości, co prawda, będą robione takie mechaniczne,
klasyczne testy wytrzymałości. Ja będę testował tylko w naszych warunkach airsoftowych. I teraz tak, w wersji, ja mam też wersję tutaj z szybką, jak widzicie, mamy szybeczkę, która nam osłania, nie otwiera tu nic, nam nasze obiektywy, żebyśmy powiedzmy ich nie uszkodzili, nie dostali w nie kulką. Jest też wersja bez tego, wtedy po prostu nie ma tego otworu. Nie możemy wtedy robić zdjęć, nagrywać filmów. To można łatwo porysować. To jest poliwęglan robiony przez Łuki Binox. Te szybki są po prostu od Łukiego. I niestety z czasem potrafią się porysować. Ja używam tych osłonek od Łukiego już od dłuższego czasu i do kolimatorów i przede wszystkim do kamer, którymi nagrywam strzelanka. To jest poliwęglan, więc można to uszkodzić. Zwracam uwagę. Z tego, co rozmawiałem, daje się to wymienić. Co prawda jest to wklejone, więc sam demontaż może być trudny i trzeba to zrobić w miarę rozsądnie, żeby tego nie wyłamać. Więc na to zwracam uwagę. Sam poliwęglan jest 2 mm, więc powiedzmy o poliwęglan się nie boję, czy nam trzaśnie jak podczas testów. Natomiast jeżeli chodzi o sam case, no to już tutaj różnie może być. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te techniczne sprawy. Dobra, jeszcze mogę Wam co najwyżej wspomnieć o jakiejś kwocie i ile to ma kosztować. To nie będzie tania zabawka, bo to z tego, co rozmawiałem, to będzie koszt około 150-170 zł, może nawet więcej. Nie jestem pewien, na ile była to wiążąca rozmowa, jeżeli chodzi o ten produkt. No nie jest to tanio, więc zobaczymy, ile to zniesie, ile to się sprawdzi. I teraz możemy przejść na temat samych moich wrażeń, zanim przejdziemy do strzelania do tego. Podstawowa rzecz, sam montaż składa się z 2 elementów. Jeden element, tutaj ten dolny z zawiasem, jest wprowadzany w mole od dołu. On się tutaj odpowiednio oczywiście zaczepia. Tutaj na górze są 2 ząbki, które zaczepiają. To nam się nie wysunie, nie ma za bardzo możliwości. Oczywiście materiał jest odrobinę elastyczny, ale to przynajmniej tyle dobrze, że nie pęknie od jakiegokolwiek przeciążenia. I to się fajnie trzyma. Natomiast drugi element, tutaj ten na górze, na środku co mamy, to jest oddzielny element. Na nim jest po prostu zwykła gumeczka, shock cord. I on też jest oczywiście zabezpieczony haczykami, żeby nam gdzieś tam nie wyleciał. Tak go po prostu nie jestem w stanie wyjąć. I on ma służyć nam po prostu jako blokada, żeby nam telefon się sam nie otworzył, nie rozłożyła nam się ta klapka. Po prostu zaczepiamy tutaj gumeczką za ząbek i to nam się trzyma. I ten ząbek to jest chyba ten element, który boję się najbardziej, że jeżeli tutaj dostanę, to on się dość łatwo może wyłamać, no i wtedy nie będziemy mieli jak zaczepić naszego telefonu. Więc trzyma to się dość solidnie, wypaść nam nie wypadnie, samo nam z tego nie wyleci. Jeżeli chodzi o montowanie tego case'a, którego mamy już na telefonie, bo case na sam telefon jest zakładany banalnie prosto, zaraz też Wam to pokażę. On ma tutaj, na dole mamy wcięcie podłużne, na górze mamy wcięcie takie przedzielone na pół i to jest góra. To, gdzie mamy przedzielone na pół, to jest góra. I jeżeli wsuniemy sobie te dolne nacięcie w ten dolny uchwyt i potem po prostu wciskamy nasz case'ik w obudowę. Trzyma to się dość solidnie, samo raczej nie wypadnie. Musielibyśmy się naprawdę przyłożyć i w momencie, kiedy to jest jeszcze zaczepione tutaj, o tą gumeczkę, jak widzicie, ona tutaj trzyma, żeby to się nie otwarło, to praktycznie nie ma możliwości, żeby nam telefon w jakiś sposób, czy ten case z tego wypadł. Co prawda, jeżeli to otworzymy, tak, to żeby wyjąć telefon, to oczywiście musimy odgiąć tutaj ten klipsik na górze, ale jeżeli zrobimy taki dość agresywny ruch, to jesteśmy też w stanie go wyjąć. Dość prosto, bez jakichś tam specjalnych uchwytów i tak dalej. Co prawda, w momencie, kiedy mamy go otwartego i na przykład oprzemy coś tutaj, no to też telefon nam z tego wyskoczy. Więc na to zwracam uwagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla telefonu, żeby nam to nie wypadło, to w tym momencie niestety ten uchwyt, który jest bez wypinanej obudowy, będzie troszkę bezpieczniejszy, no bo wtedy musielibyśmy fizycznie złamać obudowę, żeby nam wyleciał z tego telefon. Tutaj, no niestety, jeżeli ja to nacisnę, cokolwiek tu postawię, to nam jest w stanie wylecieć, odpaść, uderzyć gdzieś o ziemię i coś może się stać. Co prawda case już kilka razy spadł mi na podłogę w domu. No nie ukrywam, że u mnie telefon miał ciężkie życie. I na razie nic mu nie jest. Sam case trzyma. Co prawda powoli zaczynają się wyrabiać zaczepy, te górne obudowy od tego case'a. Tutaj, gdzie jest powiedzmy zapinana góra obudowy telefonu. Ja zaraz Wam to też pokażę. To teraz jeżeli chodzi o takie już użytkowanie. Ja sobie to zamknę. Czyli przyjmijmy, że mamy zamontowane to tak jak do użytkowania. Jeżeli to otworzymy, to oczywiście mamy dostęp do naszego telefonu, możemy tutaj sobie coś tam na nim robić, możemy go sobie odblokować, okulary polaryzacyjne i słabo widać, co się dzieje na ekranie. Użytkuje się to spoko i tutaj muszę za to pochwalić, ja się bałem, że będę miał problem spojrzeć na telefon. Nie, tego problemu nie było, ponieważ
Ten telefon jest dość mocno odsunięty tutaj od klatki piersiowej. Ja tu jeszcze dodatkowo mam włożoną płytę, tak, dość grubą, bo to jest ta 2,5 kg płyta od, Boże, nie pamiętam marki, od Templarsów chyba. Więc to jest też odsunięte od mojej klatki piersiowej. W efekcie sam telefon jest dość daleko wysunięty do przodu, przez co nie przeszkadza mi w tym, żebym na to patrzył. Nie muszę jakoś brodą docierać gdzieś tu i patrzeć jakoś bardzo niewygodnie w dół. Nie, po prostu wystarczy, że lekko zajrzę w dół i ten kąt jest naprawdę wygodny, jest bezproblematyczny, więc pod tym względem spoko i korzysta się z tego naprawdę dość wygodnie. Nie miałem problemu, żeby coś tutaj obsługiwać. Naprawdę fajna rzecz, jeżeli chodzi o wygodę. Niestety, to co mi przeszkadzało w użytkowaniu, to jest to. Zamykamy, owszem, mamy tutaj ekranik, możemy coś sobie nagrywać, tylko problem jest w tym, że ja tutaj mam gniazda na magazynki. Jeżeli ja coś tutaj włożę sobie powiedzmy magazynek M4, ok, ja jestem w stanie z niego skorzystać, jestem w stanie go wstawić, nie ma problemu, tylko nie mogę otworzyć naszego uchwytu. Nie mogę z tego skorzystać. Żeby skorzystać, muszę wyjąć magazynki, wszystkie 3 oczywiście, i dopiero wtedy mogę z tego korzystać. I nie za bardzo widzę, jak to ominąć. Bo zobaczcie, ten telefon, on nam się obniża aż do tego poziomu. Czyli nawet jeżeli podnieślibyśmy ten uchwyt o 1 mole, 1 pasek, to dalej będzie za nisko. Bo dalej będzie nam przeszkadzał, będzie nam kolidował z naszymi magazynkami. Jeżeli przeniesiemy go o 2 mole, to już będziemy go mieli tutaj pod samą brodą, tutaj w tym miejscu już na wysokości końca płyty. Więc też średnio wygodnie, żeby nam tutaj te rzeczy wystawały, tym bardziej, że no ja nie mogę tego wyżej, bo ja nie mam tutaj komórek mole. A przynajmniej potrzebuję komórki mole, żeby zaczepić ten górny uchwyt, więc tutaj pod tym względem jest słabo. Jeżeli chcemy korzystać z tego case'a, to niestety te przednie ładownice są nieużytkowe. I to nawet nie chodzi mi o te ładownice tutaj, które mamy powiedzmy najbliżej nas, bo powiedzmy ktoś tu może mieć nawet zestaw 3x3, tak, czyli na 9 magazynków, ale praktycznie nawet jeżeli magazynek będzie tutaj wysunięty do przodu, to dalej telefon będzie nam się o niego opierał. Więc to jest moim zdaniem dość ważna uwaga. Jeżeli ktoś nosi magazynki na klatce piersiowej, tutaj na brzuszku, to niestety wykorzystanie jednego i drugiego jednocześnie będzie bardzo trudne. Tutaj to jest coś, co chyba mi osobiście najbardziej przeszkadzało i to jest coś, co spowoduje, że niestety, ale ja przez większość czasu nie będę z tego korzystał. Jedyna opcja, żebym to korzystał, to na jakichś milisimach, gdzie nie będę nosił M-ki na plecach, bo wtedy też tak naprawdę będę potrzebował najbardziej nawigacji. Co prawda wtedy, no ja nie noszę wtedy magazynków M-kowych, bo nie mam M-ki na plecach. Bo noszę tylko SR, wszystkie magazynki mam w tej chwili na pasie. Co prawda w starszych kamizelkach też miałem tutaj wyłożone 2 magazynki SR, takie ostatniej szansy. No tutaj też nie byłbym w stanie z tego skorzystać, więc trochę słabo, mimo że one są niższe. Bo zobaczcie, ten case się obniża po otwarciu bardzo, bardzo nisko. On jest praktycznie na płasko z tymi ładownicami. Więc nawet krótki magazynek M-kowy nie rozwiąże tutaj problemu. Więc zwracam Wam na to uwagę, bo to jest dla mnie osobiście dość ważna sprawa, jeżeli chodzi o wygodę użytkowania tego tematu. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o sam case i jego użytkowanie, powiedzmy, na kamizelce. Rzecz dość prosta, to nie jest jakaś wybitna technologia, nie ukrywajmy, ale warto to pokazać. A teraz jeżeli chodzi o użytkowanie tego po prostu jako case na telefon. Bo ja tak go użytkuję, bo skoro jest taka opcja, to moim zdaniem dość wygodną opcją jest to, że mam to wrzucone w case'ach i po prostu nie myślę o tym, tylko po prostu jak muszę wykorzystać telefon jako tą bazę, czy dopiąć do kamizelki, to po prostu wyciągam go z kieszeni i wpinam go sobie tutaj na klatę i wszystko jest zrobione, więc chciałem używać tego case'a jako ten mój case do telefonu przez jakiś czas. Dupnął mi kilka razy o podłogę, nie było problemu. Nic się nie stało, nic się nie połamało, nic nie było. Co prawda, z rzeczy użytkowych. Tutaj mamy oczywiście otwarty dostęp do klawiszy, czyli głośność, odblokowanie i tak dalej. I powiem Wam szczerze, tutaj dostęp jest dość utrudniony. One są dość głęboko schowane. Niby jest to wszystko sfazowane, ale przynajmniej moje nie za cienkie paluszki, szczególnie kciuk. Kciukiem praktycznie nie jestem w stanie normalnie wcisnąć tutaj tego przycisku od blokady. Muszę przesuwać kciuk tak, żeby on węższą częścią mi się tam wsunął i dopiero wtedy jestem w stanie odblokować telefon. Jeżeli chciałem to zrobić tak, jak to robiłem przy normalnym telefonie, po prostu wciskając, tak, w ten sposób, to ja nie jestem w stanie odblokować telefonu. Więc na to zwracam uwagę. Ten otwór jest
nie za duży, co prawda oczywiście daje się z tego korzystać, bo to nie jest tak, że się nie da. Trzeba po prostu albo użyć innego palca, albo inaczej ten palec ułożyć, bo ja tam jestem w stanie wcisnąć kciuka. Tylko nie w tej pozycji, jak ja to zazwyczaj robiłem. Więc na to zwracam uwagę. Tego miejsca nie ma tam jakoś bardzo dużo. Co więcej, tak jak mamy tą obudowę na aparaty, tutaj osłonkę, czyli możemy nagrywać filmy, ok, możemy też robić zdjęcia, spoko. Niestety jak ja próbowałem nagrywać filmy, to w case'ie nie ma żadnego otworu na mikrofony, przez co dźwięk, który nagrywamy w tym case'ie jest słaby. Ogólnie ten telefon, coś mam wrażenie, że słabo mi nagrywa dźwięk i on chyba pójdzie na reklamację ogólnie, ale te braki otworów na mikrofony też nie pomaga. Więc zwracam na to uwagę. Tak samo jeżeli gadamy przez ten telefon w tym case'ie, to też nie mam tutaj w ogóle mikrofonu dostępnego. Mikrofon jest tutaj od dołu. On jest całkowicie zaślepiony, więc warto byłoby, taka uwaga też może do producenta, żeby rozważył zrobienie jakiegoś małego chociaż otworku na to, żeby te mikrofony były pootwierane. No nie ukrywam, że to mogłoby się przydać choćby też do nagrywania filmu. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o case'ik. Ja go otwierałem i zamykałem wiele razy. Ponieważ jako, że te mikrofony są pozasłaniane, to ja go często wyjmowałem, żeby coś nagrać. A robię dużo zdjęć, dużo nagrywam tym telefonem, więc to było dla mnie dość ważne. I ta klapka już słabo trzyma, nie ukrywam. Ona nie wygląda na zużytą, nie zauważam na niej jakichś śladów, żeby gdzieś było powycierane czy cokolwiek, ale w momencie, kiedy porównuję z tym, jak to wyglądało wcześniej, to ta klapka trzymała się dużo lepiej. W tej chwili tutaj mam bardzo dużą szparę z przodu, natomiast z tyłu mam bardzo małą szparę. I ta klapka siedzi po prostu pod kątem. Na początku tego tak nie było, więc nie wiem, co tu się wydarzyło. Wygląda tak, jakby telefon mój się przestał mieścić, ale no przecież nic się nie zmieniło w moim telefonie, tak? Więc nie jestem pewien, co tu się wydarzyło. Tak czy inaczej zwracam Wam na to uwagę, że jeżeli chodzi o trzymanie, to już się troszkę wyrabia i ta klapka też nie trzyma tak, jak trzymała na początku. Niestety ilość otwarć i zamknięć tej obudowy zrobiła swoje. To moim zdaniem jest po prostu do poprawienia. Ja mam wrażenie, tak jakby mój telefon przestał się w tą obudowę mieścić, bo on tutaj jest po prostu, ta klapka jest po prostu napięta. Wcześniej taka nie była. I kurde, no nie widzę, żeby tu był jakiś syf czy cokolwiek, który by mi blokował złożenie tego. Chyba że gdzieś się już poddała ta obudowa i gdzieś już jest skrzywiona albo coś takiego. Nie, no nie wygląda na krzywą. Niestety, ale tutaj to już nie trzyma tak, jak powinno. I nie trzyma tak, jak trzymał na początku. Co prawda, tak jak mówię, to może być jakoś wyrobione przeze mnie, przez ilość otwarć zamknięć, no ale niestety no ta klapka słabo. Co prawda ja w zestawie dostałem drugą pokrywkę, co ja nie wziąłem jej dzisiaj ze sobą, przyznaję się bez bicia. Sprawdzę w domu, czy trzyma tak samo i napiszę Wam, czy po zmianie klapki problem zniknął, tej górnej, czy problem dalej występuje. Więc Wam o tym oczywiście napiszemy. Chyba to tyle. Jeżeli chodzi o samo użytkowanie, obudowę i powiedzmy ten uchwyt do użytkowania telefonu w ramach nawigacji, czy jakichś innych powiedzmy akcesoriów, czy milsimów, czy coś takiego. Ja patrzyłem tutaj stricte pod kierunkiem ASG. Co prawda wiem, że nie tylko airsoftowcy kupują te zabawki, bo na przykład też jakiś WOT, czy nie WOT. Co ja nie wiem, jak w WOT-cie jest z używaniem telefonów cywilnych, ale to może być też na jakiś tablet wojskowy, czy jakieś inne urządzenie, bo to przecież wszystko drukowane, więc wszystko można dopasować. To, co mnie autentycznie przeraża, to to, że nie jesteśmy w stanie korzystać z tych magazynków na klatce piersiowej, czy na brzuszku. Więc tutaj ten problem. No dobra, czyli to chyba tyle z taką historią. Zaraz przejdziemy jeszcze do podsumowania, ale do podsumowania chcę wiedzieć, czy to wytrzyma. Więc wyjmę stąd telefon, bo różnie może być. Ładujemy kulki do jednej z moich replik i zobaczymy, czy to wytrzyma kilka strzałów. Ja nie chcę tego nawalać setką kulek, bo to jest tylko druk i ja jestem pewny, że to trzaśnie prędzej czy później. Ale chcę po prostu zobaczyć, czy jakąś pojedynczą, 2-3 kulki to jest w stanie wytrzymać, czy od razu nam zacznie trzaskać. No bo to się może zdarzyć, że gdzieś nam to dostanie kulką. Może nie setką kulek, bo do Cekuba bym tego mimo wszystko nie wziął, żeby gdzieś tam na blisko, bo to jednak wtedy dość duże ryzyko. Ale w lesie, jeżeli używamy tego jako obudowy do naszej nawigacji, do telefonu,
to fajnie, żeby to nie trzasło nam od razu, jak ktoś nam ze szturmówki przywali z tych 20 metrów, nie? To by było dobrze. Więc zaraz przejdziemy do tego testu, no zaraz zobaczycie, jak to wyjdzie. No to jesteśmy po teście. No i moim zdaniem nie wyszło to za dobrze, delikatnie mówiąc. No niestety obudowa jest w tym momencie już nie do użycia. Znaczy opisałem, że telefon dalej by trzymała, tylko no nie jest integralna. Mamy wentylację dodatkową. Strzeliśmy z około 18 metrów, może troszkę więcej. Kulki 0,3, repika 1,6, 1,7 Joule. Więc nie jakoś bardzo mocno. 1,7 Joule bardziej. I to, co mnie bardzo zastanawia, trafiłem kilka razy w tą obudowę elastyczną, która tutaj jest z przodu. I ona ma ślady uderzeń z jednej i z drugiej strony, ale jej się nic nie stało. Ona jest cały czas w porządku. Cały czas nie ma z nią problemu. Co prawda ona była z tyłu podparta tym, co jest dość ważne. Tu to było nie podparte niczym, no bo w środku nie było telefonu i bardzo dobrze, prawdopodobnie mógłby tego nie przetrwać najnormalniej w świecie. To nam przetrwało. Ten element. Bo on jest wydrukowany w pełni. Natomiast sam case ewidentnie ma jakieś wypełnienia. I tutaj niestety okazało się, że te wypełnienie tego case'a nie wytrzymało nam tych uderzeń. Ścianki są chyba za cienkie i w efekcie to nam zaczęło pękać. Co ciekawe, jak dostaliśmy tutaj w te miejsca, gdzie nie było tej przedniej osłony, tego uchwytu, to w ogóle nam te kulki przeszły praktycznie na wylot, jak widzicie. Wyłamało nam w pip. One chyba nie przeszły jednak na wylot, tylko po prostu wyłamały, ale otwory mamy naprawdę duże w środku. Co prawda, co ciekawe, jak dostaliśmy w tą obudowę, i kulka tak jakby uderzyła w tą zewnętrzną obudowę, to w dalszym ciągu uszkodziła nam wewnętrznie tą obudowę w środku. Ten element. Więc to jest ok, jeżeli chodzi o trwałość, natomiast to niekoniecznie. No i w tym momencie ja się bardzo cieszę, że ja to dzisiaj przetestowałem, bo bardzo byłbym, powiedzmy, smutny, jeżeli dostałbym w ten uchwyt, w tą obudowę z telefonem w zeszłą niedzielę, tam gdzie testowałem to po prostu, jak się z tego korzysta. Więc osobiście do Airsoftu wydaje mi się, że to powinno być wykonane troszkę inaczej. Nie wiem, na ile to możliwe, żeby tutaj włożyć jakiś kompozyt, żeby to zabezpieczyć dodatkowo telefon, bo to, że nam tutaj zewnętrzna część się gdzieś tam powiedzmy podkształca, będą na niej ślady, nieważne, tak? Ważne, żeby nam ochroniła telefon. A w momencie, kiedy to nam robi takie odpryski do środka, no to niestety też jest realna szansa, że zbije nam szybkę w naszym telefonie tylną. No niestety, zwłaszcza, że jak widzicie, ja tu dostałem w tą obudowę, a tu mam wyłamane od środka. Więc no niestety nie zdało to idealnie egzaminu. Ja trafiłem chyba raz poliwęglan, poliwęglanowi nic nie jest, tak? Śladu na nim nie ma, to on na pewno wytrzyma. Nie wiem, czy ja nie chciałbym, żeby ten poliwęglan był na całym telefonie w tym momencie. Tak, żeby cała tutaj ta ścianka była z tego poliwęglanu. No tak czy inaczej, jeżeli chodzi o testy wytrzymałościowe, no to troszeczkę nie zdało, troszkę szkoda, bo liczyłem na to, że to wytrzyma, nie? Autentycznie. Moim zdaniem naprawdę nie wyszło to najlepiej. Co prawda, jak mówię, to jest w Airsoftie, tylko teraz pytanie, czy ja jako Airsoftowiec chciałbym tego używać? Bałbym się. A autentycznie w tym momencie bym się bał, żeby używać tego w Airsoftie, bo taka seria gdzieś tam ze szturmówki, nawet nie zrobionej pod taki chamski limit 1,9, tylko gdzieś tam 1,7 Joula, gdzieś tam na około te 18-20 metrów, to się zdarza. Po prostu. To u nas to jest regularne, nie? I że któraś kulka gdzieś tam poleci w dość dużo jednak powierzchni, gdzie mamy telefon, no to jest realna szansa. No niestety, ale przynajmniej do Airsoftu bardzo ostrożnie, bo może się to dla waszego telefonu źle skończyć. I chyba tym elementem będziemy kończyć. Na dole macie linki oczywiście i do produktu, i do strony, żebyście mogli się zapoznać. Nie wiem, czy coś będzie zmieniane w tej obudowie po tej recenzji, po tych moich opiniach. Możliwe, że tak. Jeżeli tak, to też postaram się dograć jakieś uzupełnienie, powiedzmy dopowiedzenie, no bo moim zdaniem po prostu ta ścianka tylna powinna zostać wzmocniona w jakiś sposób.
to wydaje mi się, że jest to realne, bo tutaj mamy wypełnienie takie siateczkowe, które no powiedzmy, no nie jest najmocniejsze moim zdaniem. I to można by chyba zrobić lepiej, ale nie wiem, no nie jestem ekspertem, więc tutaj nie będę się wypowiadał. Może wy się wypowiecie, a może jakiś inny kompozyt albo jakaś wkładka z czegoś. Też tak może być. Na tym chyba możemy kończyć ten filmik. Więc jeżeli chcecie o coś zapytać, macie też doświadczenia z case'ami tymi podobnymi czy tak dalej, macie jakieś pytania na przykład do Pioga, tak? Do producenta powiedzmy, to też oczywiście piszcie w komentarzach. Ja postaram się go namówić, żeby tam zaglądał. Ja w tej chwili oczywiście dziękuję firmie Piog za dostarczenie mi tego case'a na testy, na pokazanie, na prezentację. Dzięki temu mogłem sobie wyrobić jakąś własną opinię, mogłem sprawdzić jak to działa i powiem szczerze, że działanie mi się podoba. Troszkę martwi mnie wytrzymałość, bo mimo wszystko do Airsoftu wolałbym, żeby to było mocniejsze, bo takie rzeczy po prostu mogą się realnie zdarzyć i w tym momencie niekoniecznie ja jestem przekonany, że chciałbym tego używać w terenie. Po prostu szkoda mi telefonu, który mam dość drogi, mimo że ubezpieczony. Natomiast Wam wszystkim dziękuję też za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, no i do zobaczenia ponownie.